Witam, 18 październik. Czas wybrać arbuza, który będzie po długim przechowywaniu, czyli po ponad miesięcznym, nadający się do zjedzenia. Który z nich? Te zostały 7 października zebrane. Ten odrobinkę wcześniej. Carolina Cross. Natomiast tu odmiana, którą nie wiem, czy można jeść, muszę wczytać się. Citre a confire. 3 sztuki na jednej sadzonce. Wydaje mi się, że z tych wszystkich, które jeszcze zostały, taki najbardziej zbliżony do ideału arbuza będzie ten. Winter King of Queen. Zimowy król i królowa. Ponad miesiąc już tu leży. Zatem najpierw wezmę tą sztukę, no a potem zobaczymy. Trzeba będzie również zważyć już tego największego arbuza. Jest to Carolina Cross. On raczej nie będzie się nadawał do jedzenia. Dnie już są bardzo chłodne, 9-10 stopni, noce 2 stopnie, zmroziło Kanny, dalie. No, już nie wygląda ciekawie to wszystko. Ta odmiana, jeżeli będzie taka jak trzeba do zjedzenia, po takim długim przechowywaniu, to ja wysieję na pewno ją w przyszłym roku w dużej ilości. Wiem, że może poleżeć po zeszłorocznym teście i jeszcze w poprzednim roku. No zobaczymy, jak w tym sezonie. Waży 3 kg 40 deko. Zimowy król i królowa. Ma bardzo twardą skórę ten arbuz. I tak właśnie zapamiętałam, wręcz skórzastą. Nie mam statywu i między tutaj nogami muszę trzymać kolanami. Prawda, ten sprzęt. Tak, fajnie to zabrzmiało. Uwaga. O! Ten arbuz na stanowisku płócienistym rósł. 2A. Piękny. Winter King of Queen. Przy czerwonej dali. Taki miąższ jest. Punkt odniesienia te kwiaty moje. Miąższ jest raczej twardy. Podziubiemy tym nożem. To może co nieco usłyszycie Państwo, jak brzmi Winter King. No dobra, to na tyle. Teraz smak. Rewelacja ekstra. Super. Naprawdę. Skóra nie jest gruba. Taka normalna. Fantastyczny, słodki. Ja bym powiedziała tak. Jeżeli ktoś chciałby handlować, dla pieniędzy uprawiać, to ta odmiana spoko. Nie pęka. Tu nie zdarzyło się. Skóra jest naprawdę twarda. Poleżeć może. Słodziutki. Jadłam słodsze. O niebo. O 2 nieba. Ale on jest po prostu słodki. Jest bardzo dobry. Winter King of Queen. Teraz jeszcze małą sztukę przyniosę. Chyba połowę mniejszą od tego egzemplarza.
Moment, zapomniałam o jednym, żeby zmierzyć zawartość cukru. Co nam powie sprzęt, bo kubek smakowy mój mówił w superlatywach. Prawie 10, 9 albo 8. Osiem i pół procent Brix. Winter King of Gwen. Lecimy po kolejnego tej samej odmiany. Tu. Ten nie, to jest Kaufland. Tu jest, proszę Państwa, mniejszy, znacznie. 26 czerwca ten zawiązał się, a zbierany był, no mówię, miesiąc temu. Plus minus. Obok jest jeszcze bardzo podobna odmiana. Nazywa się cielnolistnej. Wiecie, też go rozkroję. Ale jeszcze był jeden, który miał również w nazwie cielnolistnej, ale ciemnozieloną skórę. Tak, już go znalazłam. Najpierw te załagujemy. Winter King of Gwen, cielnolistnej. 25 numer opakowania. Czyli tu jest... O, z takiego opakowania pochodzi ten. No i tu właśnie jest jeszcze taki. Ten zerwany został 13 września. Stanowisko numer 4. Proszę. Nie ma mowy, bym pomyliła się. To wykluczam zupełnie. Zdarza się tak, że nasiona, które kupujemy, nawet w oryginalnych opakowaniach, mają różne kolory, odcienie. I pewnie było też tu, bo już miałam przypadki u innych odmian. Ja opisywałam sobie oczywiście, że nasionko miało taki wygląd, czy taki, ale potem wiecie, w całej tej uprawie mojej, w tym wielkiej ilości sadzonek, to mi się rozmywało, uciekało. Czyli to, by sprawdzić, zapamiętać, porównać te moje opisy. No, chodźmy. Zatem zważę najpierw tego Winter King of Gwen. Grubość miąższu porównamy z tym już rozkrojonym. Niecały kilogram. 89 deko. Już nie jest tak twardy odgłos stukania. Trachnął. Mniej wybarwiony. Troszeczkę pestek niedojrzałych. Winter King of Gwen. Ciutkę mniej słodki i miększy miąższ. Zawartość cukru w tym owocu. Aksamitka wykiełkowała. To 9 Brix. Prawie 9. Identycznie 8,5. No i co? Pozostały nam te dwie sztuki. O, najpierw ten, który wygląda tak jak trzeba, cielnolistnej. Waży kilogram. Nie brzmi już tak jak powinien, ale pewnie trachnie.
nie do końca. Różni się troszkę, co? Nie za wiele od tego kolorem, tak, ale to jest inna odmiana. Ale może się okaże, że jest to również Winter King of Queen, tylko gdzieś tam w świecie nadano mu taką nazwę. Też tak już bywało. Twardy miąższ. Cielnolistny. Słodki, tak jak ten. Ten najsłodszy zdecydowanie. Wspaniały. To teraz tak refraktometr wytrzeć trzeba. Jakieś maszyny budowlane pracują tu nieopodal. Warczenie cały dzień słychać. 9. Również identyko, prawie 9. Takie 8,5. Ale teraz ten, który nie wygląda tak jak trzeba. Napisałam dziwny. 10 lipca zawiązał się owoc. A waży 1,78 kg. Nie brzmi dobrze? Grubość skóry podobna. Kolor miąższu również, nasiona ciemne. Miąższ niezbyt twardy. Nie będzie się to jego jadło z przyjemnością. Mało słodki. Wcale nie będę jadła. Pobiorę nasiona. No coś tam pewnie się... Nie, za miękki jest. Nie ma sensu. Trzeba rozkrajać kolejne. To co? Na tyle. Do widzenia. 12 minut. Odpocznijcie Państwo przed kolejnym sezonem. Zakończcie ten i szybciutko odpoczywajcie. Książki czytajcie, czy co tam róbcie przyjemnego.